Mikołaj obierze świat. Odcinek 67. W tegoroczny długi weekend bożocielny postanowiliśmy zajrzeć do Słowacji. Naszym celem tutaj były głównie góry, feraty i jaskinie. Działaliśmy w masywie Małej Fatry, ale nie tylko, bo odwiedziliśmy Wielką Fatrę, a nawet Tatry Zachodnie. Pomimo, że byliśmy tam tylko nieco ponad 3 dni, czegośmy tam nie widzieli. Wycieczka udała się nam znakomicie. Łaziliśmy i górami, i wąwozami, i dolinami, i podziemiami. A na relację z tego wszystkiego serdecznie zapraszam, bo jest tu co podziwiać. A cała ta okolica jest zaledwie o godzinkę od granicy Polski. Na początku z naszej bazy położonej w miejscowości Terchowa Jesteśmy na Słowacji. jedziemy do Martina. Ma tu swój początek pierwsza na Słowacji prawdziwa ferata. Chyba ma sens je budować. Obrosła całkiem niezłym zapleczem. Ludzi przyjeżdża tu niemało. To wielka atrakcja. Ciekawe, czemu Polacy nie wybudują żadnej. Via Ferrata Martinskie Hole to nie jakieś tam skałki z linami. To całkiem solidna wycieczka. Całość wymaga 850 metrów podejścia i zajmuje 5-7 godzin. Samo podejście do pierwszych poręczówek to około 1,5 godziny. Przebieramy się wreszcie w sprzęt feratowy i wchodzimy na liny. Ta ferata nie jest trudna. Jest wręcz bardzo łatwa. To doskonałe miejsce, żeby zacząć swoją feratową przygodę. Pod nogami nie ma tu wielkich przepaści. Niewiele wychodzimy ponad poziom potoku. Nie znaczy to, że nie jest fajnie. Wycena tej trasy to B, czyli bardzo łatwo. W górnej części na prawej, nieco trudniejszej od nodze, jest jedno miejsce C. Ale to jakiś banał, nie przesadzajmy. Nim się obejrzeliśmy, doszliśmy już do mostów. Są to 2 mosty linowe. Nie są tu wcale niezbędne, ale zostały dodane, żeby był fan. No i fan jest. Ich pokonanie jest bardzo łatwe. Konstrukcja z 2 lin i szczebli sprawia, że są niezwykle stabilne. Pod nogami nie straszą nas bezdenne czeluści, więc zawrót głowy nam tu nie grozi. Gdyby jednak i to było za dużo, mosty można po prostu obejść dołem. My oczywiście nie przypuszczamy okazji, żeby po nich przejść. Szczerze mówiąc, najtrudniejsze jest chyba przeciśnięcie się przez poręczówki łączące oba mosty. W sumie szkoda, że dali tutaj tylko 2. Dalej ferata biegnie w górę strumienia. A to podchodzimy drabiną. A tu znowu trochę po poręczówkach. Odcinki ubezpieczone przerywane są łatwiejszymi. Gdzieniegdzie jest trochę pionu, ale nigdzie nie ma ekspozycji. Muszę powiedzieć, że to taka dobra ferata familijna. Tak mniej więcej w 2/3 długości dochodzimy do rozwidlenia. My wybieramy odcinek prawy, nieco trudniejszy. Podobno tym lewym mało kto chodzi. Prawdziwym problemem tej feraty są nie tyle trudności techniczne, co znaczna suma podejść. Jakieś 500 metrów do samego początku, około 200-250 metrów na feracie i jeszcze 100 z hakiem ponad nią. W końcu wychodzimy na równą drogę i kierujemy się na Martinskie Hole, centrum noclegowo-narciarskie i lokalny hub. Jak na piękną pogodę i letnią porę roku, jest tu zadziwiająco pusto. Skuteczne przejście feraty świętujemy za pomocą langosza i kofoli. Teraz czeka nas zejście. Za 15 euro można pożyczyć tu taką roweru hulajnogę. Wypożyczają je specjalnie do zjazdu. My jednak schodzimy klasycznie. Zejście dłuży się niemiłosiernie. Korzystamy ze stromych skrótów. Ale i tak schodzimy prawie 2 godziny. I to właśnie daje wyobrażenie, jak nie wiedzieć kiedy wysoko podeszliśmy. W końcu jednak wracamy na parking i kończymy wycieczkę. Kolejnego dnia przed 8:30 rano meldujemy się w Dolinie Wratnej przy wyciągu gondolowym. Czeka tu już mała kolejka.
Wszyscy są jednak bardzo karni. Nikt się nie pcha. Gondola pokonuje wysokość 750 metrów. I co tu dużo kryć, bardzo ułatwia nam wycieczkę. Poza matowymi szybami ma jednak inną wielką wadę. Wjazd naszej 7-osobowej grupy kosztuje bagatela 120 euro. Na górze pomiędzy pamiątkami z trudem odszukujemy pieczątkę do książeczki GOT. Wreszcie ruszamy do góry. Jest całkiem chłodno, a przede wszystkim bardzo wietrznie. No cóż, pogoda poprawi się w ciągu dnia. Według nazwy gondola prowadzi na szczyt Chleb. W rzeczywistości doprowadza znacznie poniżej. Szczyt zdobywamy po około 20 minutach wspinaczki. Pomimo użycia kolejki czeka nas całkiem spora wycieczka. Do przejścia mamy prawie 20 km. A co może ważniejsze, 900 metrów podejścia. Zajmie to nam prawie 10 godzin. Czas więc się ruszać. Odpoczniemy kiedy indziej. Trzeba uczciwie powiedzieć, że widoki są tu obłędne. To taka kwintesencja górskiej wędrówki. Stoki są dość strome, a rzeźba całkiem odważna. Przypomina to trochę Tatry Zachodnie. Pomału zdobywamy kolejne szczyty. Choć na razie wędrówka nie wymaga od nas większych podejść. Idziemy po grani. Na północy ładnie stąd widać skalną bramę, przez którą wjeżdża się do Doliny Wratnej. Sama dolina jest prawie zamknięta. To w zasadzie kotlina. A znajdujące się za Terchową skałki są naprawdę malownicze. To coś jak brama Kantaka w Kościeliskiej. Grań wije się i zakręca. Miejscami opada skalnymi ściankami. Z tyłu majaczy coraz bliższy szczyt, Wielki Rossutec. Dzisiaj nie tylko do niego dojdziemy, ale jeszcze obejdziemy go od drugiej strony. Jest piątek po Bożym Ciele. Ale na razie nie ma tu tłoku. Jak zobaczymy później, tylko na razie. Kilometry szybko lecą. Górna stacja kolejki, którą tu wjechaliśmy, jest już bardzo daleko. Mijamy kolejną niewielką przełęcz. Patrząc na odległe widoki, warto czasami nie zgubić z oczu tego, co całkiem blisko. W końcu pod nogami też mamy piękne rzeczy. Wchodzimy na ostatni z serii leżących koło siebie szczytów o podobnej wysokości. Robimy tu sobie krótki odpoczynek. Chociaż przyznać trzeba, że niektórzy uczestnicy naszej wycieczki ciągle coś podjadają. Teraz czeka nas trochę zejścia. Schodzimy do bardzo ładnej przełęczy. Ponieważ dużo turystów chodzi tu od dołu i idzie tam, skąd przyszliśmy, to ten odcinek aż do przełęczy będzie niemal zupełnie bezludny. Jest tu cicho, spokojnie, pięknie. No cóż, chciałoby się, żeby wędrówka górska zawsze tak wyglądała. Po pokonaniu przełęczy musimy oczywiście podejść pod górę. Mamy tu jednak wybór. Możemy albo wspiąć się 400 metrów na szczyt, albo pominąć stoch i strawersować od razu do kolejnej przełęczy. Ponieważ w planie mamy jeszcze gdzieś Rossutec, decydujemy się na trawers. Oszczędzamy siły na potem. Trawers nie jest jednak zbyt wygodny. Idzie się raz w górę, raz w dół. W sumie tych metrów też trzeba trochę zrobić. W końcu jednak las się rozstępuje i przed naszymi oczyma otwiera się taki oto piękny widok. To bardzo ładna, bezpieczna przełęcz między halami. Międzyhalowa, międzywzgórzowa? To chyba jakoś tak by znaczyło po słowacku. W każdym razie to ważne skrzyżowanie szlaków. Tłumnie odwiedzane przez turystów. Część z nas nie ma czasu na piknik. Najodważniejsza dwójka rusza śmiało do góry. Teraz naszym celem jest widoczna od dawna góra, prawdziwa ikona tej części Fatry. Wielki Rossutec. Szlak, szczególnie od tej strony, jest trudny i niebezpieczny. To znaczy nie aż tak bardzo. Przynajmniej kiedy pogoda jest dobra, a dziś jest idealna. Musimy się tu jednak zmierzyć z zupełnie innym żywiołem. Ale o tym za chwilę. Jest stromo, mamy do podejścia 400 ileś metrów. Wreszcie pojawiają się te słynne łańcuchy. Tam nic skomplikowanego. Ale oto nadciąga żywioł. Niezliczone rzesze Polaków, spędzające tu Boże Ciało, spływają z góry niczym fala, która chce nas zepchnąć z powrotem w doliny.
No tak, długi weekend. A my wbiliśmy się akurat w środek dnia. Wspinamy się więc metr za metrem w pocie czoła, co chwilę zatrzymując się i robiąc postój, aż znajdziemy dziurę w niekończącym się sznurze ludzi. Wreszcie pokonujemy ostatnie trudności. I dochodzimy na kopułę szczytową. No, ładnie tu jest. To taki tutejszy Giewont. Wkoło pełno malowniczych turniczek, a ścieżka prowadzi tu odgałęzieniem na główny wierzchołek. Po drodze jednak trzeba znowu pokonać kilka łańcuchów. I oto wreszcie jesteśmy. Roztacza się stąd wspaniała panorama. Pięknie jest właściwie w każdą stronę. Oj, trzeba przyznać, że wielka popularność tego szczytu jest w pełni uzasadniona. Jeszcze tylko parę kroków do krzyża i możemy uznać szczyt za zaliczony. O, nasz papa tu był. I Unia dała na tablicę. Na szczycie zostajemy jakieś 15 minut. Ale ponieważ reszta ekipy obeszła górę, to już na nas czekają na dole. Więc razem z tłumem turystów pokonujemy jeszcze raz łańcuchy w przeciwną stronę. Wygląda to trochę strasznie. No i w sumie część rzeczywiście się boi. Ale bez przesady. Nam to i feraty z ręki jadły. Schodzimy teraz na północ. Nie tylko ścieżka jest tu prostsza, ale wysechł też kran z turystami. Godzina zrobiła się późna. My też już skończyliśmy podejścia na dziś. Zostało nam tylko zejście, ale bardzo długie. Także jedziemy bez zbędnego pośpiechu, oglądając widoki. Za sobą widzimy Rozsutec z drugiej strony. I oto schodzimy do kolejnej polany przełęczy. Przełęcz nazywa się między Rozsutcami, bo z drugiej strony jest mały Rozsutec. Również z łańcuchami. Zrobiło się błogo. Ta leżąca niżej polana też zaprasza do wypoczynku. Ale nie mamy na to czasu, bo znowu robi się srogo. Na koniec dzisiejszego dnia schodzimy głębokim wąwozem, zwanym Górne Dziury, albo Górne Wąwozy. Szlak poprowadzono tutaj wzdłuż strumienia, który przebija się przez skały, tworząc malownicze przełomy. To tutejsza wielka atrakcja. Znajdziemy tutaj nie tylko łańcuchy, ale drabiny i podesty. Całkiem niezła zabawa. Miejscami teren przypomina dolinki podkrakowskie, ale nie dajemy się zwieść tym łagodnym fragmentom. Po chwili znów dochodzimy do wodospadu. Dobrze, że jest już późna pora i nie ma tłoku. Szlak jest bowiem dwukierunkowy, a od dołu nie jest znowu tak daleko. Jest to część kompleksu wąwozów o wspólnej nazwie Janosikowe Dziury. Dla niej na dziś mieliśmy jeszcze zatoczenie pętli przez znajdujące się poniżej właściwe Janosikowe Dziury i tak zwane nowe dziury. Zrobiło się jednak późno i dziś już odpuścimy. Wrócimy tam jednak w dalszej części filmu. Póki co rzućcie okiem. Tu jest naprawdę ładnie. Warto zauważyć, że odcinki z atrakcjami są wcale liczne i ciągną się na znaczeń długości. Pokonanie tych górnych dziur zajmuje nam około godziny. Wreszcie docieramy do czegoś w rodzaju przełęczy. Potok ucieka w prawo, my pójdziemy w lewo. Ale nie wcześniej niż coś zjemy. Dobrze, że zdążyliśmy, bo te górskie bufety zaraz zamykają. Pozostało nam tylko wspięcie się kilkadziesiąt metrów na znajdującą się tu prawdziwą przełączkę, z której zejdziemy do miejscowości leżącej wewnątrz Doliny Wratnej. To zagubiona głęboko wśród gór Stefanowa. Miejscowość podporządkowana w sumie tylko turystyce. Czekamy tu chwilę na podstawienie umówionego busa. I kończymy naszą długą wycieczkę, wracając do Terechowej przez skalistą bramę. Następnego dnia od samego rana udajemy się na leżącą w wielkiej fatrze feratę Dwie Wieże. Niestety dojazd zajął nam godzinę. I choć faktycznie wystartowaliśmy rano, parking był już niemal zupełnie pełen. Odchodzimy jakieś 15 minut faktycznie paskudnym podejściem.
Przez ten długi weekend skałki oblężone są ludźmi, zupełnie jak w Podlesicach. Zwłaszcza, że 100% to Polacy. Naprawdę, czy w Polsce nie można zbudować kilku ferat? Otwarto właśnie na Kadzielni pierwszą feratę w Polsce, po nieczynnych już kruczych skałach. Ale to nie góry i trochę to na granicy parku linowego. Polacy walą tu tłumnie. Organizują jakieś kursy, komercyjne wyjazdy. No w takie dni żyć się tu po prostu nie da. Przechodzimy zatem tylko kilka prostszych tras, bo tras jest tu łącznie 9. O trudnościach od B do C przez D. Wszyscy tu jednak zauważają, że wycena tych łatwiejszych jest zaniżona. To chyba raczej po prostu C. W sumie fajny jest taki ogródek feratowo-skalny. Także na pewno warto tu przyjechać, ale na pewno nie w długi weekend. Według innych relacji może dobry jest nawet jakiś marzec. Trasy powstały na 2,5 skałkach. Część jest połączona 2 mostami linowymi. Z końcówek tras na dół możemy zejść zwykłymi ścieżkami. W sumie, aby przejść wszystkie tutejsze trasy, potrzeba około 2 godzin. My jednak dzisiaj nie mamy ochoty na ustawianie się w kolejkach. Po jakiejś godzince zawijemy się i jedziemy dalej. Tutaj, w głębokiej Dolinie Harmaneckiej, na pograniczu Wielkiej Fatry i Staroworskich Wyrchów, rozpoczyna się stromy szlak prowadzący do jaskini Harmaneckiej. Do podejścia jest aż 270 metrów. W pionie zajmuje to solidne 45 minut marszu. Nim wejdziemy do mrocznych podziemi, możemy sobie podziwiać wspaniałą panoramę Wielkiej Fatry. Wejścia do jaskini odbywają się w pełne godziny. Samo zwiedzanie tej groty jest wymagające kondycyjnie. No ale jak ktoś dał radę tu wejść, to i w jaskini sobie poradzi. Pomału zagłębiamy się w chłodną ciemność. Obszerna komora wejściowa oddzielona jest drzwiami od właściwej jaskini. Po paru metrach zaczynają się pierwsze całkiem ładne nacieki. Ale to dopiero przedsmak tego, co czeka nas dalej. Zagłębiamy się w kolejne korytarze. Już tu widać, że szata naciekowa jaskini pokryta jest białym mlekiem wapiennym. Wchodzimy do ogromnej sali pagod. Nazwa pochodzi rzecz jasna od form naciekowych przypominających to budowlę. No i zaczynają się schody. Bo czego jak czego, ale schodów w tej jaskini nie brakuje. Jest tu ich ponad 1000. A łączna suma podejścia w samej tylko jaskini to 170 metrów. Także wędrujemy schodami, raz to w górę, raz to w dół i przechodzimy do kolejnej wielkiej sali. Tu również jest trochę nacieków. Nie są one aż tak piękne, ale ogólnie jaskinię trzeba uznać za bardzo ładną. Nie jest to może postojna, ale na pewno warto ją zwiedzić. Pomału dochodzimy do końca. Zawracamy i równoległym korytarzem schodzimy znowu w dół. Z każdym krokiem szata naciekowa znów pięknieje. Jesteśmy z powrotem w sali pagod. W jej niższej, jeszcze ładniejszej części. Tu właśnie znajduje się niewielkie jeziorko i naciek, symbol tej jaskini. To ten z taką miską, do której kapie woda. No, całkiem to ładne. Zwiedzanie jaskini trwa pełną godzinę. O, idzie już następna grupa. Nam pozostaje zejść na dno doliny. No i chyba czas coś zjeść. Restauracja nawet elegancka. Ale jedzenie mogłoby być lepsze. Jak już wspomniałem, mieszkamy w miejscowości Terchowa. Najsłynniejszą urodzoną tu osobą był Juraj Janosik. Tak, ten legendarny zbójnik. Ma on tu nawet swój pomnik. Idziemy jeszcze na jedną krótką wycieczkę, startując ze wschodniej części Terchowej. Otóż chcemy uzupełnić naszą trasę z dnia poprzedniego, czyli zataczamy pętle, janosikowe i nowe dziury. Zapowiada się całkiem nieźle. Specjalnie wybraliśmy się tu wieczorem, bo sądząc po lokalnych zatłoczonych parkingach, walą tu niezłe tłumy.
Zaraz za pierwszą ciasnotą skręcamy w drugi wąwóz. To tak zwane nowe dziury. I znowu jak dzień wcześniej pojawiają się kładki, schody i drabiny. Wszystko to oczywiście, żeby pokonać progi, wzdłuż których płynie strumień. Wąwóz nowe dziury jest jednak bardzo krótki. Dalej jest zwykła ścieżka i ogromne rozczarowanie. To jest wszystko, zaledwie kilkadziesiąt metrów wąwozu. No wczoraj było ciekawiej. A co się stało tej łowiatce? To zabytek? Konserwator nie pozwala naprawić? Całe zajęła nam z godzinkę. Ostatniego dnia wyjazdu postanowimy nieco wydłużyć drogę. No i coś jednak zwiedzić. I oto jesteśmy w Tatrach Zachodnich. Jest przepiękny niedzielny poranek. A my, niemal zupełnie sami, zwiedzamy sobie skansen Wsi Orawskiej. Jest tu chyba z 8 chałup sołtysa. Różne kościołki, kapliczki, stare warsztaty i stajnie. Jest też większy kościół, cały pachnący pokostem do konserwacji drewna, z całkiem ładną dzwonnicą. Mamy tu cały szereg chałup zwykłych chłopów, no może trochę bardziej majętnych. I chatynkę, która podejrzanie przypomina grę Wiedźmin. Studnie z żurawiem, a środkiem płynie rzeka. Skansen jest ładny, ale i tak wygrywają zwierzaki. No kto by takiego słodziaka nie pomizał? No ale tak naprawdę nie przyjechaliśmy tu na skansen. Mamy dzień wcześniej załatwioną przez internet rezerwację na trasę turystyczną do jaskini brestowskiej, a różni się nieco od innych jaskiń turystycznych na Słowacji. Przede wszystkim zwiedzają ją w kaskach z własnym oświetleniem, to znaczy rozdanym przed jaskinią. Nie jest to też jaskinia naciekowa, ale za to płynie tu rzeka. Długość całej jaskini to 1900 metrów, ale składają się na to partie albo całkowicie zalane, albo leżące za syfonami. My pokonujemy tylko niewielką część, około 400 metrów. Trasę wyposażono w ułatwienia: schody, drabinki, łańcuchy. Oczywiście wszystko jest bardzo łatwe do pokonania, ale tworzy taką atmosferę trochę jak prawdziwe grotołożenie. Dalej nie pójdziemy. Tam za parę metrów zaczyna się już syfon. Także patrzymy sobie na wodę i pomału wracamy tą samą drogą, którą tu przyszliśmy. Bo to już jest niestety koniec.